Partnerem reklamowym redakcji jest Komputronik. Wejdź na komputronik.pl i sprawdź okazję dnia. Arn.eu. Jedna z najbardziej kultowych gier imprezowych wszechczasów obchodzi w tym roku swoje 25. urodziny. I choć w Worms Armageddon gra do dziś tylko najbardziej twardy elektorat robakożerców, wiem, że nie wybaczylibyście mi, gdybym tej recenzji nie zrobił. Anniversary Edition nie jest remake'iem, nie jest też remasterem. Jest zwyczajnie pretekstem, żeby w najlepsze robale zagrać można było nareszcie na współczesnych konsolach. Tak, oczywiście WA wyszło kiedyś na pierwszego Playa czy Nintendo 64, ale wszystkie te wersje były przy PC-towym oryginale po prostu badziewne. W PC-towe, najlepsze i najbardziej pełne wydanie Armagedonów zagrać możemy więc na konsolach po raz pierwszy. Gracze mieli swoje obawy co do jakości i słusznie. W 2015 roku Team 17 popełniło jeden z najgorszych remasterów w historii, wyżygując Worms World Party Remastered, które na premierę odpalało się w 640 na 480 pikseli. Historia na zupełnie inny materiał. Ale przerażonych uspokajam. Tym razem za portowanie odpowiedzialne było profesjonalne studio weteranów Digital Eclipse i nie popełnili fuszerki. Wydanie rocznicowe, które testowałem na Switchu, ale w które zagracie też na PlayStation i Xboxie, jest naprawdę niezłe. Nawet zanim wejdziemy do gry, wita nas ekran, w którym wybrać możemy kilka nowych opcji. Do wersji rocznicowej jako bonus dołączone jest też emulowane gameboyowe wydanie gry. Jest okropne, praktycznie agrywalne, ale jest. I fajnie, bo mogło nie być. Choć trzeba było iść na całość i dołączyć też warianty Nintendo 64, PlayStation i Dreamcastowe. Każda z tych wersji różni się od siebie dość znacząco i byłby to fajny bonus. I nie mówię w ten sposób, że od miesięcy pracuję nad materiałem przeglądowym wszystkich wersji Worms Armageddon, ale jak naprawię Dreamcasta, to wreszcie go dokończę. Dużo bardziej interesujące dla fanów serii, a nie ukrywajmy, jest to wydanie skierowane raczej tylko do dinozaurów, jest nowe, małe robacze muzeum. To podoba mi się bardzo. Poruszamy się tu po wirtualnej osi czasu, gdzie poczytać możemy o tym, jak rozwijał się cykl, pooglądać archiwalne zdjęcia i co chyba najfajniejsze, obejrzeć szereg wywiadów wideo z twórcami serii, w tym legendarnie unikającym kamer Andym Davidsonem. Wywiady te stanowią większość 2,5 GB, jakie gra ta zajmuje na Switchu. Tu również muszę się przyczepić, bo filmy nie mają napisów, a niektóre z nich, szczególnie te archiwalne, potrafią mieć nieidealną jakość dźwięku, przez co nie dla każdego fana robali będą one zrozumiałe. Nawet gdyby napisy się pojawiły, to nie dla Polaka to, bo żadna z wersji nie zawiera opcji włączenia języka polskiego, więc i tak skazani jesteśmy na granie po angielsku. Na szczęście powracają chociaż polskie głosy, więc legendarne "pożałujesz" znów rozbrzmi w pełni w waszych uszach. Gdy już wskoczymy do gry, przywita nas zupełnie nowy interfejs przygotowany specjalnie z myślą o konsolach. Nawiązuje on wizualnie do oprawy wydania PC-towego i muszę przyznać, że obsługuje się go bardzo wygodnie. Czerpie garściami z tego, jak z menusami radziło sobie Worms WMD. Jest trochę zbyt sterylny i przywodzi mi na myśl Worms 2, ale nie powiem, żeby mi się nie podobał. Tym bardziej, że dzięki systemowi zakładek daje bardzo łatwy i czytelny dostęp do edytora schematów czy drużyn. Powracają niemal wszystkie elementy wydania PC-towego. Jest pełen edytor map z możliwością rysowania własnych, choć te zablokowane są w trybie online, pewnie dlatego, żebyśmy nie byli narażeni na ciągłe oglądanie innego typu robaków. No i ponieważ baza kodowa została trochę odświeżona, to czas ładowania itp. itd. Zostały zniwelowane praktycznie do zera. Cała gra chodzi w płynniusich 60 klatkach na sekundę i nie zauważyłem żadnych spadków ani na moment. Weterani wydania Steamowego będą już przyzwyczajeni, że z edytora drużyn zniknęło kilka flag czy banków głosów, do których firma najwyraźniej straciła lata temu prawa. Ale głos, hymn i flaga Polski są oczywiście na swoim miejscu. Z powodów technicznych nie ma tylko możliwości ładowania do gry swoich plików, ale chyba nikt się tego nie spodziewał.
Prócz tego są to stare, dobre Wormsy. Znajdziemy tu wszystkie tryby rozgrywki z oryginału. Możemy pograć w singlu, ze znajomymi na kanapie, albo nawet w sieci lokalnej na kilku switchach. Są klasyczne tryby treningowe, kampania, deathmatch, jest też przebudowany tryb online. Brakuje w nim jednej podstawowej cechy, czyli możliwości tworzenia prywatnych lobby. Chciałbym to zobaczyć w jakiejś aktualizacji, ale zabawa sieciowa działała bez zarzutu i lagów. Nie spodziewałem się po Wormsach tysięcy grających online, ale i tak smutno, że na liście pojawiały się jedynie pojedyncze gry. Trzeba będzie przygotować jakiś społecznościowy Gamer Night. Społeczności na pewno pomogłyby też łączone serwery między platformami, ale niestety Switchowcy nie zagrają z fanami Sony czy Microsoftu, a już na pewno nie z klasyczną wersją PC-tową. Rozgrywka Anniversary Edition przeniesiona została z PC-ta w niezmienionej formie i w grę gra się identycznie jak na komputerze, z tą różnicą, że na padzie zamiast klawiaturą i myszką. Sterowanie zrealizowane jest bardzo dobrze i w sumie obsługa gry, która w oryginale kontrolerów nie wspierała, przyjemniejsza niż się spodziewałem, choć brakuje mi tu kilku przydatnych cech. Na jedną nie liczę. Nie da się zbliżać obrazu, ale zdaję sobie sprawę z tego, że jest to ograniczenie silnika gry, z którym przez 25 lat nie poradzili sobie sensownie nawet moderzy. Ale inne elementy na pewno powinny były się tu znaleźć, a na razie ich nie ma. Taką najbardziej uderzającą jest brak możliwości ukrycia etykiet z imionami robaków. Można to robić na komputerze i często się przydaje, gdy chcemy wykonać jakiś precyzyjny manewr i potrzebujemy, by etykietki nie zasłaniały terenu. Pochwalę natomiast, że gra wygląda na Switchu ślicznie, a kreskówkowa grafika mimo upływu lat nie traci nic ze swojego uroku. Nic tu nie upscalowano, nie remasterowano i dobrze. Wormsy są fajne takie jakie są. Zauważyłem natomiast szereg niefajnych, choć małych błędów, które mam nadzieję zostaną poprawione. Po pierwsze, efekt graficzny smrodu puszczonego przez skunksa nie ma zaaplikowanej przezroczystości, przez co generuje czarno-zielone kółka dymu. Nie wiem, jakim cudem nie zostało to zauważone w playtestach. Drugiego problemu nie zauważyć się nie dało, więc nie wiem co tu zaszło. Mianowicie wszystkie grafiki w wybierałce broni są uszkodzone. Każda jest nieprawidłowo zeskalowana. W pozostałych częściach gry wyglądają prawidłowo, są brzydkie wyłącznie w wybierałce. A jedna z nich wyświetla nawet cały rząd śmieciowych pikseli. Pojęcia nie mam, jak umknęło to komukolwiek w testach. Na szczęście są to rzeczy piekielnie łatwe do załatania i liczę, że nikt tego tak nie zostawi, no bo bądźmy poważni. Trzeci to brak możliwości zmiany domyślnego sterowania. Udostępniony schemat jest ok, szybko się do niego przyzwyczaja, ale skoro w menu jest cały ekran z listą guzików, to możliwość jego zmodyfikowania pod swoje preferencje to rzecz dość oczywista. Tym bardziej, że ktoś może być przyzwyczajony do układów z innych konsolowych Wormsów. Byłem też zawiedziony, że w edytorze map nie da się rysować na Switchu palcem po ekranie. Nadawałby się do tego idealnie. Jest jeszcze jedna zauważalna zmiana w grze. Krzyżyki na apteczkach i w elementach graficznych zmienione zostały z czerwonych na zielone, bo czerwony krzyż uwielbia się o to od lat złościć. Po tylu latach aż dziwnie się na nie teraz patrzy. Ogółem natomiast byłem miło zaskoczony jakością portu. Komputer, choć równie głupi co zwykle, wydaje się dokonywać akcji dużo szybciej niż na PC-cie, co jest miłą zmianą. Gra działa płynnie, cieszę się, że nie zrezygnowano z serwerów multi, bo na przykład GOG, dodając do swojej biblioteki Wormsy 2, całkowicie wyciął z gry tryb online. Czy dałoby się zrobić to wydanie lepiej? Jasne. Fani wpaczowali w wersję PC-tową mnóstwo nowych cech, jak zapisywanie powtórek, weterani pamiętają, że silnik pozwala też na personalizację pasków zdrowia, co było dawno temu elementem Wormnetu i fajnie byłoby, gdyby ten element wrócił. Albo gdyby oddano nam zabrany po Worms 2 zasobnik zmiany koloru wody, czy wskrzeszono tryb rankingowy, który miał być częścią Armagedonów, ale wyłączono go przez hakerów. Albo dodano misję z Worms World Party, albo poszerzono pulę terenów. Zawsze może być lepiej. Ale są to rzeczy, na które zwrócą uwagę tylko najbardziej hardkorowi z hardkorów, więc czy dziwi mnie, że ich tu nie ma? Nie. Dla casuala gra nadal jest pełna treści.
Tym bardziej, że gdybym miał wchodzić w takie detale, to musiałbym godzinami wymieniać, że sporo usprawnień, których oryginalna wersja PC-towa nie miała, są częścią wydania konsolowego. Jak na przykład zdjęty limit na liczbę robaków, których w oryginale w grze mogło być tylko 18, czy opcja wystartowania lokalnej gry z tylko jedną drużyną. I moglibyśmy się tak przebijać na funkcje, które w 25-letniej historii gry się przez nią przewinęły, oficjalnie bądź nie. Zostanę więc przy tym, że to solidny, dobrze skrojony kompromis dla odbiorcy konsolowego. Weterani przecież nadal grać będą w wersję komputerową. Pożałujesz. Rozkaz! Ostatnim punktem zapalnym będzie dla mnie niestety cena. Worms Armageddon kupić można na PC-cie w promocji za kilka albo kilkanaście złociszy. Nowe wydanie konsolowe wyceniono na ponad 100 zł. Cena jest różna na różnych platformach. Wiem, że zrobienie takiego portu kosztuje, że trzeba było przebudować interfejs, dostosować silnik pod konsolę, uwspółcześnić kod sieciowy, że jest galeria, wywiady, ale szczerze spodziewałem się, że robaki kosztować będą w premierę może z 75 albo bliżej 60. Wysoka cena wydania cyfrowego dziwi mnie tym bardziej, że bodajże w grudniu do sprzedaży trafić ma przyjemne wydanie kolekcjonerskie, które kosztuje zaledwie złotych 200 z groszami. W zestawie ma być nie tylko gra na nośniku, ale też kartonowe pudełko w starym stylu, plakaty, naklejki, moneta, przypinki i fizyczna instrukcja. Jeśli ktoś jest faktycznie fanem robali i kupuje dla nostalgii, a sądzę, że to głównie takie osoby będą grą zainteresowane, to limitowane wydanie pudełkowe wydaje się tu dla mnie oczywistym wyborem. No i to w sumie tyle, jeśli chodzi o perspektywę robaczego weterana. Podsumowując, port jest naprawdę niezły, choć kilka kuriozalnych błędów jakimś cudem przedostało się do pełniaka. Ale może mój optymizm wynika z tego, jak okropnym remasterem było World Party i przy nim wszystko wydaje się świetne. Natomiast czuję w robaczych kościach... Czy robale mają kości? Nieważne. Czuję w kościach, że jest to produkt skierowany do bardzo wąskiej grupy fanów, którzy robakowe urodziny faktycznie obchodzą i chcieliby sobie sprawić taki prezent na srebrne gody. Wersja switchowa wydaje mi się tu oczywistym wyborem, bo pozwala grać w robaki w domu, w pracy, na spacerze i w niczym nie ustępuje wariantom na inne platformy. Dla 20 parę lat młodszego Archonika byłoby to spełnienie najskrytszych marzeń i choćby dlatego jestem z tego wydania zadowolony. Stare, dobre Wormsy, nieskopane przez nieudolnego dewelopera i w wygodnym, przenośnym formacie. Bomba! Rozkaz! Wielkie dzięki!